Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w ramach Goście Mariusza. Spotkanie jest transmitowane oczywiście na żywo, więc jeśli będą pojawiać się w trakcie jakieś pytania, zapraszam do ich zadawania na czacie. Jak zauważyliście, nie boję się trudnych tematów i jeśli macie jakieś propozycje kolejnych tematów, bardzo proszę o kontakt, czy to na Messengerze, czy w jakikolwiek inny sposób. Postaram się znaleźć kogoś, kto będzie w stanie odpowiedzieć nam i przedstawić dany temat. Dzisiaj i jutro naszym mówcą będzie brat Daniel Duda, jeden z najbardziej zapracowanych ludzi, jakich znam w Kościele. Człowiek o wielu talentach i przez to też przez niektórych nazywany rabim. To jest też chodząca dla nas encyklopedia wiedzy o wielu rzeczach. Chociaż dzisiaj trochę niedysponowany, jednak mimo wszystko bardzo jesteśmy mu wdzięczni za to, że zdecydował się dzisiaj z nami spotkać. Dla przypomnienia, brat Duda nie jest spokrewniony z naszym prezydentem. Zbieżność tych nazwisk jest przypadkowa. Jak zauważyliście, jak mówię po polsku, on się uśmiecha, ponieważ pochodzi ze Słowacji i przez wiele lat był związany z edukacją adwentystyczną, między innymi w Anglii, na Słowacji, w Rosji, w Polsce. Obecnie pełni funkcję dyrektora do spraw edukacji i sekretarza misji w Wydziale Transeuropejskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, do którego to wydziału należy też Polska. Daniel to człowiek o nietuzinkowych poglądach, który potrafi inspirować do nowego spojrzenia na wiele popularnych, ale często błędnych poglądów adwentystycznych. Temat dzisiejszego wystąpienia to rozwody. Przyznam, że nie jestem w tej sprawie ekspertem, na szczęście. Mnie to osobiście nie dotknęło, ale przez jakiś czas, kiedy byłem w starszym zboru, źle powiedziałem. Zdarzało mi się, że byłem w te tematy wciągnięty, musiałem reagować, musiałem się tymi sprawami zajmować. Nie jest to wdzięczne zajęcie, także naprawdę chciałbym, żeby tego było jak najmniej, no ale życie pisze swój scenariusz. Rozwody, podejście do rozwodów w Kościele Adwentystów ewoluowało, w jaki sposób je rozwiązywać. Myślę, że też wielu pastorów nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób w tej chwili Kościół podchodzi do tego zagadnienia i mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie więcej będziemy na ten temat wiedzieć. Już teraz zapraszam na jutro, na godzinę 11, na kazanie brata Dudy. I to będzie kazanie na temat, jak sobie radzić z rozczarowaniami. Być może dzisiaj, po dzisiejszym wykładzie ktoś będzie rozczarowany, to zapraszam na jutro. Może będzie wiedział, jak sobie z tym poradzić. A za tydzień, i tutaj wielka niespodzianka, zapraszam i zawieszę teraz głos na chwilę. Zapraszam na kazanie brata Dariusza Jankiewicza z Australii. Zapraszam za tydzień o godzinie 11 na żywo na naszym kanale Goście Mariusza. Zanim oddam głos bratu Danielowi, może pomódlmy się. Panie Boże, Ojcze nasz, oby nikogo z nas nie dotknął temat i sprawa rozwodów. Oby nasze relacje, nasze związki, nasze małżeństwa były trwałe. Ale
dzisiaj chcemy dowiedzieć się, jeżeli do takiej sytuacji dochodzi, jak, jak, jak postępować i też jakie warunki są niezbędne do tego, żeby w ogóle myśleć o czymś takim jak rozwód i jak to się kształtowało w historii Kościoła. Panie Boże, oby nas to nie spotkało. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Daniel, bardzo się cieszę, że pomimo niepełni zdrowia, ale jednak jesteś z nami. Zosia, dziękuję za tłumaczenie. Daniel, oddaję Tobie głos. Zapraszam. Dziękuję bardzo, Mariusz, i dobry wieczór. Yes, it's a very hot topic. No, to taki ciekawy temat, gorący. But I agreed to help Mariusz with this, although probably it was not a wise idea. Ale zgodziłem się pomóc Mariuszowi, choć nie wiem, czy to był dobry pomysł. I'm sorry I don't have a PowerPoint for you, but the life was incredibly busy the last number of weeks, so I did not have time to prepare a PowerPoint so that you can follow the main points. Przepraszam, że nie przygotowałem prezentacji w PowerPoincie, bo łatwiej byłoby śledzić temat, ale niestety ostatnie kilka tygodni były bardzo pracowite, więc nie dałem rady. But there will be one tomorrow, so Ale jutro będzie. when you see things, you remember more. Bo gdy widzimy pewne rzeczy, to na pewno łatwiej jest nam je zapamiętać. Let me say a few words at the beginning. Na początku chciałbym powiedzieć parę rzeczy. Divorce, it's a very sensitive subject. Rozwód to temat bardzo drażliwy. Some of you connected to YouTube because you are concerned about the state of marriage in our society. Niektórzy z Was, którzy teraz siedzą na YouTubie, trochę się martwią stanem naszego społeczeństwa. And you are hoping that I will emphasize the sanctity of marriage. I być może oczekujecie, że będę podkreślał świętość małżeństwa. Some of you connected because you are struggling in a marriage. Niektórzy być może przeżywają problemy w małżeństwie. And you don't know where your life is going to go next. I nie wiesz, w którą stronę życie się potoczy. And you are afraid that your marriage may end up in a divorce. Być może obawiasz się, że twoje małżeństwo zakończy się rozwodem. Some of you grew up in a family that went through a painful divorce when you were a child. Niektórzy dorastali w rodzinie, gdzie doszło do rozwodu. And you can still feel the sadness. I nadal być może odczuwasz smutek. And some of you have been through the pain of divorce as a husband or a wife. A niektórzy z Was doświadczyli tego bólu rozwodu, czy jako żona, czy jako mąż. And if that happened in your life, you have been given a message from well-meaning brothers and sisters. Gdy to się wydarzyło w Twoim życiu, być może otrzymałeś takie poselstwo od braci czy sióstr, którzy mieli dobre intencje. That divorce is some kind of unforgivable sin. Że być może rozwód to taki nieprzebaczalny grzech. And that you are a believer of the second class. I że jesteś takim wierzącym drugiej klasy. It has been said that the church is the only army that shoots its wounded. Mówi się, że Kościół to jest jedyną armią, która wysyła strzały i sama je jakby przed nie cierpi. And so I hope that by the time we finish, that the message will bring not only clarification. Mam nadzieję, że w czasie dzisiejszego wykładu to poselstwo nie tylko wniesie wyjaśnienie, New information, nowe informacje, but also hope and healing. ale również nadzieję i uzdrowienie. We need to remember, Musimy pamiętać. nobody on their wedding day is planning on a divorce. Nikt w dniu swojego ślubu nie planuje rozwodu.
Nobody is thinking, I think this is going to end up in a divorce. Nikt nie myśli w ten sposób, że chyba to się skończy rozwodem. It's something that people don't choose lightly. Jest to coś, czego ludzie nie wybierają tak sobie. But because Jesus spoke about it, Ale ponieważ Jezus o tym mówił, we can speak about it too. my też możemy o tym rozmawiać. And if you look at the statistics, Gdy spojrzymy na statystyki, it's a problem that faces all people, to problem, który dotyka wszystkich ludzi. not only believers, Nie tylko wierzących, but also Christians, ale również nie tylko niewierzących, ale również chrześcijan, Catholics, Protestants, Adventists. katolików, protestantów, adwentystów. Now, because the topic was advertised as divorce in Adventism, Ponieważ temat, jaki się prawdopodobnie pojawił w reklamie, to rozwody w adwentyzmie, let me start with the positions of Adventism that have been basically four throughout the history of Adventism. chciałbym przedstawić stanowisko Kościoła, a było ich w historii Kościoła Adwentystów 4. As you know, Adventism is a 19th century American religion. Jak pewnie wiecie, adwentyzm to religia, która pojawia się w XIX wieku w Ameryce. And it's a Protestant church of a conservative perspective on the Bible. To Kościół protestancki z takim konserwatywnym podejściem do Biblii. Meaning we are doing what the Bible says. Co oznacza, robimy to, co mówi Biblia. And so as far as the divorce is concerned, in 19th century and early 20th century, Więc jeśli chodzi o rozwody w XIX wieku i na początku XX wieku, the church believed that only the innocent party can remarry. Kościół wierzył, że tylko ta niewinna strona może ponownie wyjść za mąż czy ożenić się. So only the sin of adultery can dissolve the marriage. I tylko grzech cudzołóstwa może rozwiązać małżeństwo. And if you are not the innocent party, then you are going to be disfellowshipped if you remarry. I jeśli nie jesteś tą niewinną stroną w małżeństwie przy rozwodzie, to gdy ponownie zawrzeć związek małżeński, będziesz wykluczony z Kościoła. And here is the important part. The church believed in so-called continual state of adultery. I to, co ciekawe, Kościół wierzy w taki trwały stan cudzołóstwa. So as long as your first spouse, your first partner is alive, Tak długo jak twój pierwszy współmałżonek żyje, and you get married again, you are living in a continual state of adultery. a ty jesteś w ponownym związku, to trwasz w takim stanie cudzołóstwa. Anything else was considered watering down the standards, becoming like the world, Cokolwiek innego ktoś myślał, to było takie uważane za zaniżanie standardów. and it needs to be said that the change of this position did not come because of biblical exegesis or better understanding of the biblical teaching. To trzeba powiedzieć, to, że takie podejście nie zostało zmienione na podstawie biblijnej egzegezy, na podstawie studium. Nie powstało. Nie powstało. Jesus did not send the Samaritan woman back to the first husband. Pan Jezus nie odesłał kobiety przy studni samarytańskiej do tego pierwszego swojego męża. So Jesus did not believe that she lived in a continual state of adultery. Jezus nie wierzył w to, że ona żyła w takim trwałym stanie cudzołóstwa. What brought the change was that new people have been baptized, To, co wprowadziło zmianę, to fakt, że nowe osoby zostały ochrzczone, who have been divorced before. które już wcześniej rozwiodły się. And of course, the church had a problem. How do we treat people who have, in the previous life, in the worldly stage, went through a divorce? I
powstał problem, w jaki sposób traktować te osoby w Kościele, które jeszcze będąc kiedyś w świecie, już wtedy się rozwiodły. And of course, the idea was that the baptism turns a new page, is a new, fresh start. Wierzono, że chrzest to takie otwarcie nowej drogi życia, to taki nowy początek. And therefore, we need to treat them this way. I dlatego tak musimy ich traktować. They can become the members, although they are divorced. Mogą stać się członkami Kościoła, pomimo tego, że są rozwodnikami. And their first partner is still alive. A ich pierwszy partner, współmałżonek nadal żyje. Of course, there was a discussion about it more than 20 years. Dyskusje trwały ponad 20 lat na ten temat. But finally in 1950, Ale w końcu w 1950 roku the church changed the church manual przy wprowadzeniu zmian w prawie zborowym and decided that we don't believe in continual state of adultery anymore. zostało zapisane, że nie wierzymy w taki trwały stan cudzołóstwa. In other words, adultery or entering into a new marriage Innymi słowy, cudzołóstwo czy wstąpienie w nowy związek małżeński dissolves the original marriage and means that that binding is over, it's finished. rozwiązuje poprzednie małżeństwo, a to oznacza, że te więzi zostały już zakończone. Now you would expect that the church lived happily ever after. Być może oczekujecie, że od tego czasu Kościół żył długo i szczęśliwie. But still, there was a problem that the guilty party Ale nadal istniał problem, że ta winna osoba, that entered into new marriage która ponownie zawarła związek małżeński 10, 15 years later 10, 15 lat później, lived in an exemplary family relationship żyła w takim naprawdę wzorcowym stylu małżeństwa, but they still could not be the members. ale nie mogli być członkami Kościoła. And once again, the pragmatic aspect I znów te pragmatyczne aspekty got over that. In 1978, the Autumn Council decided what are the conditions for people who have been disfellowshipped because of divorce that they can come back. Te pragmatyczne aspekty doprowadziły do tego, że na posiedzeniu jesiennym w 1978 roku rozpatrzono, jakie są możliwości, aby te osoby, które zostały wykluczone z Kościoła z powodu powtórnego małżeństwa, mogły do niego zostać ponownie przyłączone. And the points were as follows. It needs to be minimum 5 years, Postanowiono, że to musi być co najmniej 5 lat, recommended even more. a być może nawet w tej rekomendacji więcej. Secondly, they must live an exemplary family life in the new relationships. Po drugie, w tym drugim małżeństwie muszą prowadzić przykładne życie. Thirdly, if there are any children from the first marriage, they need to be taken care of. Po trzecie, jeśli z pierwszego małżeństwa są jakieś dzieci, to należy o nie zadbać. So if the father is not contributing for maintenance payments, alimony payments, then he cannot be a member. Na przykład, jeżeli mąż nie opłaca alimentów na swoje pierwsze dziecko z pierwszego małżeństwa, to wtedy nie może zostać członkiem Kościoła. So there needs to be a financial backing of the relationships from the first marriage. Tak więc te zobowiązania finansowe w stosunku do pierwszego małżeństwa muszą być realizowane. And of course, the last one was that you have to be rebaptized to be readmitted into the church membership. I ostatni punkt to ponowny chrzest, aby móc zostać na nowo przyjętym do Kościoła jako członek Kościoła. Now, the next change came in 1995. A następna zmiana w 1995 roku at the General Conference session in Utrecht, na generalnej konferencji w Utrechcie
I remember as a young pastor, if a woman came to me and said, my husband is beating me, Ja pamiętam, jak byłem jeszcze młodym pastorem i przychodziła do mnie jakaś kobieta mówiąc, że mąż ją bije. and I cannot take it anymore, I am going to divorce him. I mówiła, ja już tego więcej nie zniosę i myślę, że muszę się rozwieść. I was supposed to tell her as a pastor, if you divorce your husband, you don't have a biblical reason for leaving your husband. The church is going to put you under the discipline. Ja powinienem powiedzieć wtedy tej kobiecie, że robiąc to, nie ma biblijnych podstaw do tego, ażeby się rozwieść ze swoim mężem, w związku z czym może być wykluczona ze zboru. And so in 1995 at the Utrecht General Conference session, the church changed this. Tak więc na Generalnej Konferencji w Utrechcie w 1995 roku Kościół to zmienił. And the church said, we need to put ourselves into her shoes. Kościół powiedział, no musimy postawić się na jej miejscu. We cannot send her back to an abusive husband. Nie możemy pozwolić na to, żeby żyła z tym mężem, który w ten sposób ją traktuje. If she says, I cannot take this anymore, we need to believe her. Jeśli ona mówi, że tego więcej nie wytrzyma, musimy jej uwierzyć. The level of tolerance is different for different people. Ten poziom tolerancji jest inny dla każdego człowieka. And if she divorces her husband, she should not be the subject of the church discipline. Jeśli zdecyduje się na rozwód, nie powinna podlegać dyscyplinie zborowej. And so people can be divorced without being disciplined Tak więc by the church. można się rozwieść i to nie powoduje dyscypliny ze strony zboru. And then came the Toronto General Conference session. I następna generalna konferencja w Toronto. And that was the first one that looked at the exegetical meaning of the Bible text. I to jest po raz pierwszy na generalnej konferencji. Zaczęto patrzeć na tekst biblijny, dokonując egzegezy. As you have seen, the first three changes were more pragmatic changes rather than theological. Jak widzicie, te pierwsze trzy zmiany były bardziej wynikające z tych takich praktycznych stron niż z egzegezy biblijnej. I don't need to tell you that there was always a big discussion. Nie muszę mówić, że za każdym razem dyskusje były bardzo ożywione. A lot of opposition. Dużo sprzeciwów. A lot of crying that we are lowering the standards. Dużo płaczu, że obniżamy standardy. But a feeling that if we want to be fair in the broken world, we need to show compassion as a church. Ale z tym poczuciem, że jeżeli chcemy być sprawiedliwi w tym świecie, to musimy okazywać współczucie. In Toronto, the change was that when Jesus says in Matthew 5:32, w Toronto powiedziano, że gdy Jezus mówi, w Ewangelii Mateusza ten tekst jest zapisany w 5 rozdziale, a wiersz 32. I am telling you that every man who releases his wife without cause of unfaithfulness, unchastity or adultery. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, jak mamy tutaj w polskim przykładzie, przeteczeństwa, cudzołóstwa, niewierności, bo to są różne trzy słowa. The argument was that the text, Greek text, does not use cudzolożstwa, which should be used for married husband and wife. Jak hebrajski termin sugeruje, to cudzołóstwo jest dla... Greek, not Hebrew. Grecki język sugeruje, że jest to mężczyzna i kobieta, którzy są żonaci. But the text uses porneia, not moicheia. Grecki tekst używa słowa porneia, a nie morcheia. Moicheia, yes. And that means that it's a complete breakdown of relationships. To oznacza, że jest to już takie całkowite zerwanie więzi. And therefore,
it also includes incest, sexual relationships within the family, Również obejmuje on kazirodztwo, czyli te współżycie w obrębie rodziny, child sexual abuse outside of family, seksualne wykorzystanie dzieci poza rodziną, homosexual practices. praktyki homoseksualne. If a wife comes and says, my husband is a homosexual and he refuses to live with me, she's considered an innocent party. Jeśli przykładowo kobieta mówi, że jej mąż nie chce z nią współżyć, bo jest homoseksualistą, jest tą niewinną stroną. And also it included sexual perversions without specifying which are sexual perversions. Również obejmował ten wyraz te seksualne perwersje bez określania dokładnie, jakie one są. And there was one more thing in Toronto. Jeszcze jedna rzecz miała miejsce w Toronto. If the guilty party, Jeśli ta winna strona, although the guilty party was taken out of the church manual, the language, chociaż to słowo nie zostało użyte już w prawie zborowym, now it's all consistently used, the party that broke the marriage vow. użyte jest strona, która zerwała przysięgę małżeńską. Tak. If they are genuinely repentant, Jeśli szczerze żałują, they should be put under 12 months of church discipline, powinno się je zawiesić na 12 miesięcy. as you know, you can put people for 3, 6, 9 or 12 months of church discipline. Jak wiecie, ta dyscyplina to może być na 3 miesiące, na 6 czy na 12 miesięcy, But they don't need to be removed from membership necessarily if they are genuinely repentant. ale nie muszą być z Kościoła wykluczeni, jeśli szczerze za to żałują. Of course, if someone says, I don't care what you are thinking, I am going to do whatever I want to do, these people are then disfellowshipped. Oczywiście, jeżeli ktoś mówi, mi jest wszystko jedno, co wy myślicie, ja i tak będę robił to, co chcę, wtedy można te osoby wykluczyć. Because they are not seen as a repentant party. Ponieważ nie są postrzegani jako ta strona żałująca. And then the church discipline is seen as a disapproval of the church with resolving a marriage problem, that the church does not agree that this is the way to solve the marriage problems. To oznaczało, że Kościół nie zgadza się na taki sposób rozwiązywania problemów małżeńskich. But we acknowledge that losing church membership might not be the best way to deal with this pastorally. Ale zdajemy sobie sprawę, że tracenie członków może nie być tym najlepszym sposobem załatwiania po pastorsku tych problemów. Now, I know that there are some churches where Minneapolis did not arrive yet, which happened in 1888. Ja wiem, że są takie zbory, gdzie nawet to, co się stało w Minneapolis, jeszcze tam nie doszło. I'm pretty sure there are churches and members and maybe even pastors who don't know about the changes in 1950, 1978, 1995 or 2000. Ja zdaję sobie sprawę, że mogą być tacy członkowie, ale również i pastorzy, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że były te zmiany w 1950 roku, czy 78, czy w 2000. Let's ask the question, why is this change of thinking? Postawmy sobie pytanie, dlaczego taka zmiana myślenia? And it has to do with our understanding of the Bible. Bo musi ona mieć związek z naszym zrozumieniem Biblii. As you know, we are not the only ones who struggle with this. Jak wiecie, nie jesteśmy jedynymi osobami, które z tym mają problem. In Catholic theology, W katolickiej teologii you cannot divorce a marriage, nie można się rozwieść w but małżeństwie, you can annul it, you can pronounce it void.
ale można je anulować, można je ogłosić nieważnym. And the number of annulment that the church needs to deal with has grown exponentially up in recent decades. I w ostatnich dekadach ta liczba anulowanych małżeństw gwałtownie wzrosła. And you know that the current Pope Francis is trying to deal with the issue and is discussing about giving the communion to the divorced members. I jak wiecie, papież Franciszek stara się w jakiś sposób zaradzić temu problemowi i chce dopuścić te osoby, które są rozwiedzione, do tego, ażeby mogły przyjmować komunię. Now, what is the biblical teaching? A co na ten temat Biblia? Why do we have this difference in understanding in 19th century and early 20th century? Dlaczego taka różnica w zrozumieniu w XIX wieku, na początku XX wieku? Now, if you go into the ancient Near East, Jeśli cofnęlibyśmy się do starożytnego Bliskiego Wschodu, life was governed by Hammurabi Code. życie było, Laws. było jakby regulowane kodeksem Hammurabiego. I'm pretty sure that in the secondary school you have heard about that. Jestem pewien, że w szkole średniej słyszeliście na ten temat. If you were a wife, Jeśli byłabyś żoną, your husband could divorce you at any time for any reason. twój mąż mógł się rozwieść z tobą kiedykolwiek, z jakiegokolwiek powodu. Just walking out of the house. Po prostu wychodząc z domu. I'm not going to live with you anymore. And that Będę z means tobą więcej mieszkał, you are divorced. jesteś rozwódką. If there were any children, you are stuck with them. You need to take care of them. It's your job. Jeśli masz dzieci, zostają z tobą i teraz musisz się nimi zająć, to twoja praca. If you have no money, that's your problem. Nie masz pieniędzy, to twój problem. Now, let's say, for argument's sake, Powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o argumenty. that you had two sons Masz dwóch synów and you found the way to raise them. i znajdujesz sposób, aby ich wychować. And when they were old enough, they would work on the farm, on the field. Jeśli już będą wystarczająco duży, będą pracować na farmie. And the farm would start to prosper because of their hard work. I dzięki ich ciężkiej pracy farma zaczyna prosperować. According to Hammurabi laws, Zgodnie z prawem Hammurabiego, the ex-husband can return anytime, ten były mąż może powrócić, kiedy mu się zechce. take the sons, Wziąć tych synów, take the farm, przejąć farmę, take any money that the farm has produced, jakiekolwiek pieniądze, które farma jako zysk przyniosła. Now, technically, you could remarry when you were divorced, Technicznie mogłaś zawrzeć ponowne małżeństwo po tym rozwodzie, but no man would ever marry you ale żaden mężczyzna ciebie nie poślubił, if the husband number one was still around jeśli ten pierwszy mąż gdzieś tam jeszcze żył and could come back and take everything away. i mógł powrócić kiedykolwiek i wszystko zabrać. So if you were a woman in that world and your marriage broke up, you were in big trouble. Tak więc jeśli byłaś kobietą w tamtych czasach, no to po takim nieudanym małżeństwie dotykały ci wielki problem. And the divorce was mostly about money. A rozwód dotyczył głównie pieniędzy. Fortunately, in our times, people are wiser. Na szczęście dzisiaj w naszych czasach ludzie są mądrzejsi And when they get divorced, they never fight about money. i jeśli się rozwodzą, to o pieniądze nie walczą. But you need to know that it was like that then. Ale musicie wiedzieć, że wtedy tak było. Okay, that's the only humor you are going to get in this presentation because it's such a serious topic. I to tylko jedyny żart, bo tak w sumie temat jest bardzo poważny. So you can see how vulnerable were the women in the Asian Near East.
Widzimy, jak bardzo podatne na wiele problemów były kobiety na Bliskim Wschodzie. And in this context, you need to understand the first biblical text, I w tym kontekście należy rozumieć ten pierwszy tekst biblijny, Deuteronomy 24:1. 5 Księga Mojżeszowa 24:1. Jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swojego domu. Can you see how this text brings hope to women? Czy widzicie, jak w tym tekście kobieta otrzymuje nadzieję? The husband cannot just walk out of the house and say, I'm not going to live with you anymore. Mężczyzna nie może tak po prostu wyjść z domu, mówiąc, a nie będę już z tobą więcej żył. Most of us said in emotional affect things that we later regretted. Większość z nas pewnie powiedziała różne rzeczy, których później żałowaliśmy. The text says that you need to sit down and write a certificate of divorce. Ten tekst mówi o tym, że należy usiąść i wypisać list rozwodowy. So it assumes that the emotions will calm down Więc zakłada się, że emocje gdzieś opadną and there is a way to put thing into a process. jest jakiś sposób, ażeby rzeczy przebiegły według pewnego procesu. And notice the purpose of the certificate is to protect Zwróćcie the uwagę na to, woman, że celem tego listu rozwodowego jest to, żeby kobieta, to protect the woman. ażeby chronić kobietę. So the first husband can never come back and reclaim her. Tak więc ten pierwszy mąż nie może po prostu wrócić i powiedzieć, okej, ja będę z tobą z powrotem. On the certificate it says you are free to remarry any Jewish man W tym liście rozwodowym napisane jest, że masz prawo poślubić jakiegokolwiek mężczyznę z rodu żydowskiego, that you wish. jakiego tylko chcesz. Now, the important thing here that became, so you can see how this brings hope to women in that time. Więc zwróćcie uwagę na to, ile nadziei jest w tym tekście dla kobiet w tamtym czasie. How progressive is, yes, here is the text. Tutaj ten Yes, tekst, Mariusz, can you put it back? And Zofia, can you read verse 3? czytam trzeci tekst, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, to ten pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan Bóg Twój daje Ci w posiadanie. So you can see how this is here giving hope and protection to women. Widać wyraźnie, w jaki sposób kobieta po pierwsze jest chroniona i po drugie otrzymuje wtedy nadzieję. Now, the discussion will be, or let's go to Exodus 21, verse 10 and 11. Zwróćmy uwagę na tekst z drugiej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział i tutaj będziemy mieć wiersz 10 i 11. So you have a situation where you also have polygamy. To sytuacja, która obejmuje poligamię. Jeśli, Yes. should I read it? Yes. Tak. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. So there are three commitments that he needs to provide for the second wife. Są 3 zobowiązania, które mężczyzna musi dokonać wobec tej żony.
Can you see how the law protects the woman? Zwróćcie uwagę na to, jak prawo chroni kobietę. So when the husband finds a new wife, Jeśli mąż znajduje nową żonę, and the human nature being what it is, a znamy, jaka jest ludzka natura, the new wife will get all the good stuff. nowa żona otrzyma wszystkie dobre rzeczy. The law says he needs to make sure that she provides food and clothing and love for her. I prawo zapewnia tej pierwszej żonie pożywienie, odzież i miłość. And verse 11, W wierszu 11 czytam, jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo bez wykupu. and notice, darmo bez wykupu. Zwróćcie uwagę na te słowa, darmo bez wykupu. So if he does not provide these three things, if he breaks this commitment, Jeśli on tych trzech obowiązków swoich nie dopełni, she is free to leave, to get a divorce, ona ma prawo do tego, ażeby odejść, ma prawo do rozwodu and she can remarry. i może wejść w inny związek małżeński. Now, let's go back to Deuteronomy 24:1. Wróćmy do tego tekstu z 5 Księgi Mojżeszowej, 24 rozdziału, jest to wiersz 1. The following centuries, Kolejne stulecia the rabbis are going to discuss what does it mean rabinowie dyskutują, co to oznacza. when it says, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego. Co to oznacza, że on odkrył w niej coś odrażającego? This indecent thing, this To coś takiego nieprzyzwoitego. and of course, most rabbis explain this, that it means Oczywiście większość rabinów wyjaśniało, że jest to unfaithfulness. niewierność. But by the time we come to the times of Jesus, Ale do tego czasu, gdy dochodzimy do lat, gdy żył Pan Jezus na ziemi, few decades before Jesus, there are two major rabbis. właściwie kilka dekad wcześniej, zanim Jezus się narodził, było dwóch rabinów, Hillel and Shammai. Jelał i Szamaj. And Hillel looked at Deuteronomy 24:1 Hillel, gdy czytał z 5 Księgi Mojżeszowej 24:1, and then he says this indecent thing, this cause of ta odrażająca rzecz, ten powód must be something else than sexual immorality, to musi być coś innego niż niemoralność seksualna. because every word is important. No word is redundant. Każde słowo jest ważne, żadne słowo nie jest zbyteczne. What is this rzecz, this denerwująca? Co to takiego odrażającego czy denerwującego? And so, because Hillel was a man, Ponieważ Hillel to mężczyzna, and most rabbis were a man, większość z nich przecież to mężczyźni, they came with any cause divorce. on stwierdził, że to może być jakikolwiek powód dający prawo do rozwodu. And so, if the wife spoiled the husband's dinner, Na przykład żona nie przygotowała dobrego obiadu, burned the meal, he could divorce her. przypaliła, mógł się z nią rozwieść. If she walked around with her hair unbound, Jeśli wyszła na zewnątrz, a włosy miała niezwiązane odpowiednio, he could divorce her because that was considered immoral, improper. mógł się z nią rozwieść, ponieważ taki styl uczesania był niemoralny, niewłaściwy. Rabbis say that if the woman argued loud enough that she was heard in the next house, the husband could divorce her. Rabin podawał sytuację, że jeśli żona tak głośno się kłóciła, że sąsiedzi to słyszeli, to mąż miał prawo się z nią rozwieść. Some even said that if she had wrinkly skin,
Ktoś inny powiedział, że nawet gdy miała pomarszczoną twarz. or if just husband found another woman more attractive, O, jeśli ten mężczyzna znalazł jakąkolwiek kobietę bardziej atrakcyjną, that was denerwująca rzecz, and To he could tak. divorce her. to była ta odrażająca rzecz i mógł się z nią rozwieść. The downside of this was that this any cause divorce was more expensive. Minusem takiego rozumienia, jakikolwiek powód, powodował, że ten rozwód był droższy. So if the husband could prove that the wife was unfaithful, Jeśli mąż mógł udowodnić, że żona była niewierna, then he did not have to pay her the ketubah price, the marriage money. nie musiał jej wypłacać tak zwanej ceny ketuba, czyli takiej ceny za małżeństwo. When two people entered the marriage, Jeśli dwie osoby pobierały się, the marriage covenant stated how much the wife will get if the husband dies. w tym jakby takim traktacie małżeńskim było zawarte, jaką sumę ta kobieta otrzyma, jeśli jej mąż umrze. If she was unfaithful, she didn't get any money Jeśli ona była niewierna, nie otrzymywała żadnych pieniędzy, because she broke the covenant. ponieważ to ona zerwała przymierze. However, if the husband used any cause reason, then Ale he had to pay her the money from his estate. Ale jeśli mąż rozwodził się z nią z jakiegokolwiek powodu, to wtedy musiał jej te pieniądze wypłacić. As you can imagine, by the time Jesus comes, this is the most popular form of divorce in Israel. I możecie sobie wyobrazić, że gdy Jezus się narodził, to był najpopularniejsze zrozumienie, jeśli chodzi o problematykę rozwodu. Philo, the famous Jewish philosopher, said that he got divorced any cause divorce, type of divorce. Popularny filozof Philo, który rozwiódł się właśnie z takiego powodu. Do you remember in Matthew 1:19 when it says, but Joseph did not want to expose Mary to public disgrace, so he had in mind to divorce her quietly. Czy być może pamiętacie takie słowa, które zapisane są w Ewangelii Mateusza, 1 rozdziale? Jest to wiersz 19, że Józef, mąż Marii, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Which means he did not want to take her to court and prove that she was guilty of adultery. To oznacza, że on nie chciał prowadzić ją do sądu, a żeby tam udowodnić, że ona nie była wierną. He decided to get any cause divorce. On zdecydował się na to, że rozwiedzie się z nią z jakiejkolwiek przyczyny. No proof of adultery needed, no scandal. Żeby nie dostarczać żadnych dowodów jej niewierności, żeby nie robić żadnych skandali. Which means he has to pay her. A to oznacza, że on musiałby jej zapłacić. And he needs to support the child. Po to, ażeby pomóc dziecku. And so this was the innovation that Hillel brought. I to była ta innowacja, którą Hillel, ten rabin, wniósł. But Shammai, the other rabbi, disagreed. Ale Szamaj, ten drugi rabin, nie zgadzał się. He says, any cause divorce is wrong. On twierdził, że rozwód z jakiegokolwiek powodu jest niewłaściwy. He said there is only unfaithfulness. On uważał, że to tylko niewierność może być powodem do rozwodu. According to Deuteronomy 24, plus the three things from Exodus 21. Zgodnie z tymi tekstami z piątej Księgi Mojżeszowej i drugiej Księgi Mojżeszowej, które czytaliśmy. Now you understand Matthew 19:3. I myślę, że teraz rozumiemy ten tekst Mateusza 19 rozdziału, wiersz 3. Can you read it?
już przeczytam, Mateusz 19:3. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić swoją żonę dla każdej przyczyny? Do you understand? Dla każdej przyczyny? Dla From każdej, any cause? dla każdej przyczyny, czy z jakiegokolwiek powodu. So they are asking, are you a Hillel guy or are you a Shammai guy? Stawiają Jezusowi pytanie, czy ty jesteś zwolennikiem Hillela, czy ty jesteś zwolennikiem Szamaja? How do you interpret Deuteronomy 24? Jak ty interpretujesz Piątą Księgę Mojżeszową, 24 rozdział? But ultimately, Ale ostatecznie they are not interested in that. nie są tym zainteresowani, Because the text says they came to test him in order to trap him. bo oni przyszli kusząc go, chcąc go złapać na czymś. You remember, at that time, the ruler in Galilee was a man named Herod. I jak zapewne pamiętacie, władcą w tym momencie był Herod. He was married, Był żonaty, but he fell in love with another woman, Herodias. ale zakochał się w innej kobiecie, Herodias. Unfortunately, Herodias was also married. A niestety ona też była już mężatką. And the bad thing was that she was married to Herod's brother. A co jeszcze gorsze, to ona była żoną brata Heroda. And so Herod decided to get the divorce from his first wife, No więc Herod zdecydował się rozwieść ze swoją pierwszą żoną. and he caused divorce, To ten rozwód dla jakiejkolwiek przyczyny. and he convinced Herodias to divorce his brother. Przekonywał Herodias, żeby również rozwiodła się ze swoim mężem, And so that he can marry her. po to by ją mógł poślubić. You can imagine that if they celebrated Christmas, that would not be a nice meeting around the family table, but of course they did not celebrate Christmas in those days, so there was no problem. Wyobrażacie sobie, że gdyby mieli obchodzić Boże Narodzenie, to atmosfera przy stole nie byłaby taka miła, ale wtedy nie obchodzono Bożego Narodzenia. Now that was an extra joke for you here. To taki dodatkowy, wesoły przerywnik. John Baptist heard about this and said, it's not lawful for you to have Herodias as your wife in Mark 6:18. Jan Chrzciciel, gdy to usłyszał, powiedział, że to nie jest właściwa rzecz dla ciebie, ażeby mieć tą kobietę za żonę. And Marek so, 6. as a result of that, he lost his head. W wyniku tego zdania stracił głowę, czyli został skrócony o głowę. So you can see that this was a very important question. Czy widzicie, to było bardzo ważne pytanie. And that's why they asked the question of Jesus. I dlatego to pytanie postawiono Jezusowi. Because whatever way he answers, they are going to trick him, they are going to trap him. Cokolwiek by Jezus nie odpowiedział, oni chcą go chwycić za słówka. But Jesus says, Ale Jezus odpowiadając, a man shall leave his father and mother mówi, człowiek opuści swojego ojca i matkę. He goes back to Genesis 2. Jezus odnosi się do 2 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej And then he says, and the two shall become one. i mówi, i ci dwoje będą jednym ciałem. Interestingly, Genesis does not say two, it just says they will become one flesh. They became one flesh. Co ciekawe, w pierwszej Księdze Mojżeszowej nie ma powiedziane tych dwoje, tylko że oni będą jednym ciałem, a Jezus mówi, ci dwoje będą jednym ciałem. Jesus shows even polygamy is not God's plan. Jezus mówi, że nawet poligamia nie jest Bożym planem. God's plan for marriage is to be a permanent union. Boży plan dla małżeństwa to stały związek. And to which they immediately respond in verse 7, why then did Moses command us to give the wife a certificate? Natychmiast odpowiadają mu wiersz 7. Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? And Jesus says, Moses permitted you
that was not a command, that was a permission. Jezus odpowiada, Mojżesz pozwolił wam. To nie było przykazanie, to było zezwolenie. Because of the hardness of your heart. Ze względu na zatwardziałość waszych serc. So Jesus says, if you believe in any cause divorce, Tak więc Jezus mówi, jeśli wierzycie w rozwód z jakiejkolwiek przyczyny, then you are wrong. nie macie racji. If you remarry, which was normal in that situation, Jeśli ponownie wstąpisz w związek małżeński, a to było normalne w tamtej sytuacji, then you are committing adultery. wtedy popełniasz cudzołóstwo. But it does not mean that Jesus wants to say that unfaithfulness, sexual immorality is the only reason for divorce. Ale Jezus nie mówi tutaj, że ta niewierność małżeńska jest jedynym powodem prowadzącym do rozwodu. As I told you, there was a word for adultery. Tak jak powiedziałem, jest taki wyraz na cudzołóstwo, It's moicheia. to Mojsieja, But Jesus does not say moicheia. ale Jezus nie tego wyrazu używa Mojsieja. He says porneia. On używa wyrazu porneia. He shows Pokazuje, if there is a falling apart of a relationship, jeśli ta relacja się rozpada, if there is a hardness of heart, jeśli jest ta zatwardziałość serca, there is no point of two people sticking together nie ma sensu, żeby te dwie osoby nadal razem trwały. hoping that God will not notice Mając nadzieję, że Bóg nie zauważy, that they don't love, honor and cherish each other. że wzajemnie się nie kochają, nie troszczą o siebie. So this idea, when Christian said, your husband can beat you, he can beat your children, he can be addicted to alcohol and drugs, steal money. Więc ten chrześcijanin, który mówi, twój mąż może cię bić, może być dzieci, może zażywać narkotyki, czy cokolwiek innego robić, But as long as he is not unfaithful, you have to stay with him. ale jeśli nie jest niewierny, to musisz z nim trwać w małżeństwie. It's not understanding what Jesus says here. Ten człowiek nie rozumie, co tutaj jest napisane. Apostle Paul says in 1 Corinthians 7:15, Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale i wierszu 15, if you are married to an unbeliever as a Christian, jeśli jesteś w związku małżeńskim z niechrześcijaninem, 1 Corinthians 7:15. 1 Koryntian 7:15, a jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. So they are not bound by such circumstances means Nie są związani takimi warunkami, a to oznacza, they can remarry. mogą ponownie wstąpić w związek małżeński. Zwróćcie uwagę, Paul is not adding to Jesus something that Jesus did not say. He's not coming with additional grounds for divorce. Zwróćcie uwagę na to, że Paweł nie dodaje tutaj żadnych słów do tego, co powiedział Jezus, nie dodaje żadnych powodów do rozwodu. He's not saying something that contradicts Jesus or adds to what Jesus said. He's just following Exodus 21. Nie mówi Paweł nic innego, czego nie powiedziałby Jezus, niczego tu nie dodaje, po prostu mówi to samo, co było napisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale. There are situations when the relationship has ended, it's tragic, it's bad.
Są sytuacje, gdzie relacje się kończą, jest to złe, jest to tragiczne, but we need to recognize that. ale musimy to uznać. If the unbeliever doesn't want to live with you, what can you do? You can't force him. Jeśli niewierzący nie chce z tobą mieszkać, co możesz zrobić? Nie możesz go zmusić. Okay, and let's have a look at one more text. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden tekst. In Matthew 5:32, Mateusz 5:32. Should I read? yes, Mateusz 5:32. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Now you can understand what Jesus is saying. Mariusz, can you leave the text? Put the text on the screen. Now you can understand what Jesus is saying here. Teraz myślę, że możemy zrozumieć, co Jezus mówi w tym tekście. But now I am telling you that if you leave your wife for other reasons than porneia, A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza swoją żonę, wyjąwszy powód porneia, if you leave your wife because she burned the dinner, jeśli rozwodzisz się ze swoją żoną, ponieważ przypaliła obiad, you make her appear adulterous. That's what Jesus says. prowadzisz ją do cudzołóstwa, to Jezus powiedział. In Polish, we have active voice with verbs and we have passive voice. W języku polskim mamy stronę bierną i stronę czynną w gramatyce. But in Greek, you have also medium. You have active, passive, but you have also medium. W greckim języku mamy jeszcze trzecią stronę, tak zwaną środkową, czego nie ma w języku polskim. In Polish, we have something similar when we say I am washing myself. You know? W języku polskim jest taki zwrot, myję się, czyli taki zaimek zwrotny. But here Jesus says he makes her appear medium. He's not making her Pan Jezus mówi tutaj, adulterous. że nie czyni ją, tylko jak gdyby, He makes her appear to be adulterous. że prowadzi do tego, że ona wydaje się być cudzołożnicą. How are people going to look at her? W jaki sposób ludzie na nią spojrzą? They will say, oh, here's a divorced woman. That means she must have been unfaithful. Ludzie mogą myśleć, o, ona jest rozwódką, czyli co, pewnie była niewierną. But you divorced her because she burned the dinner. A ty rozwiodłeś się z nią tylko dlatego, że przypaliła obiad. Or because you found someone else more attractive. Albo być może dlatego, że znalazłeś jakąś inną kobietę bardziej atrakcyjną. Do you realize how unfair you are to her? Czy uświadamiasz sobie, jak niesprawiedliwy jesteś wobec niej? You stigmatize her as adulterous when she is not. Ty ją stygmatyzujesz jako cudzołożnicę, a wcale taką nie jest. And Jesus adds, and anyone who will marry her is going to be appearing as committing adultery, why he is not, because she was not unfaithful. A kto by opuszczoną poślubił, Jezus mówi, też będzie się wydawał, że jest cudzołożnikiem, a wcale tak nie jest, bo ona nie była niewierną. Can you see how Moses' laws bring hope if you compare it with Hammurabi Code? Czy zwróciliście uwagę na to, w jaki sposób prawo Mojżesza dawało kobiecie nadzieję, jeśli porównamy ją z kodeksem Hammurabiego? Can you see how Jesus' teaching and Paul's teaching bring hope in the context of Judaism of first century? Czy widzicie, w jaki sposób nauczanie Jezusa, Pawła daje nadzieję w tym czasie pierwszego wieku, w tym zrozumieniu żydowskim? Okay, and the last text? Ostatni tekst, Malachi 2:16. Malachiasz 2:16. You all know that text, Wszyscy znacie ten tekst. which is often quoted in this context. Często cytowany jest w tym kontekście.
Malachiasz 2:16. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Malachi 2, Mariusz 2:16. Yeah. Some translations translate this, I hate divorce. W niektórych tłumaczeniach znajdziemy słowa nienawidzę rozwodu. But you need to understand this in the context of Jeremiah 3:8. Ale trzeba rozumieć ten tekst w kontekście Jeremiasza 3:8. Where God says, I gave faithless Israel her certificate of divorce and sent her away because of her unfaithfulness. Widziała także, że ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę Izraela i dałem jej list rozwodowy. Notice, Zwróćcie uwagę. God says, I have been through the humiliation of divorce. Ja przeżyłem to poniżenie rozwodu. I know how it feels to be rejected. Wiem, jak się człowiek czuje, gdy jest odrzucony. I know about the pain of betrayal. Znam ten ból zdrady. And Hosea 2:19 says, Ozeasz 2:19. Znajdujemy kolejne słowa. and the last text, Ozeasz 2:19. Czytam. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już wspominać. 2:19. in that day I declares the Lord, I will betroth you for wherever, I will betroth you for righteousness and justice. Let me check if I have the right. W tym dniu Let me check that text. w owym dniu 18 mówi Pan, mężu mój nigdy nie powie do mnie Baalu mój. Hosea 2:16 and 19. Yes, in English it is. Hosea 2:16, dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przymówię do jej serca. And 18, w owym dniu mówi Pan. 18, w owym dniu mówi Pan, powie do mnie mężu mój i nigdy już nie powie do mnie Baalu mój. How does it say in English translation? I will make you my wife forever. I will take you for my wife in righteousness and justice. Uczynię cię moją żoną na wieki, uczynię cię moją żoną w sprawiedliwości i prawości. And I will take you for my wife in faithfulness, and you shall know the Lord. I poślubię cię jako żonę w wierności. That's verse 20. To wiersz 20. I zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. That tells you that any people, A to oznacza, że każdy człowiek, any church każdy kościół, who considers those who are divorced który uważa tych, którzy są rozwiedzeni, as second-class citizens, jako obywateli drugiej klasy, doesn't realize that spiritually speaking, we are all unfaithful, we are all divorced.
nie uświadamia sobie tego, że tak duchowo to my wszyscy jesteśmy niewierni. Wszyscy jesteśmy jak cudzołożnicy. Yet God accepted us. Ale Bóg nas przyjął. And that's why we cannot divide people into superior I and dlatego my inferior. nie możemy dzielić ludzi na tych wyższych i tych niższych. First class Christians and second class Christians. Chrześcijan pierwszej klasy i chrześcijan drugiej klasy. We need to bring hope in our generation, as Moses brought hope in his time, as Jesus and Paul brought in his time. My musimy nosić nadzieję w naszym pokoleniu, tak jak Mojżesz w swoich czasach, tak jak Jezus i Paweł w swoich czasach. And if you go through a painful experience in your life, Jeśli przechodzisz przez to bolesne doświadczenie w swoim życiu, don't be afraid to talk about it. nie obawiaj się o tym rozmawiać. Get professional help if you need it. Jeśli potrzebujesz, to postaraj się o profesjonalną pomoc. But I hope and pray that the church will be the place where people will find support, grace, and understanding. Ale modlę się o to, ażeby to Kościół był tym miejscem, gdzie możemy znaleźć pomoc i zrozumienie. There is no need to feel guilt, Bo nie ma potrzeby, by czuć winę, because all of us can get healing from God. bo wszyscy możemy od Boga otrzymać uzdrowienie. We all can experience grace and forgiveness, Wszyscy doświadczamy łaski i przebaczenia. and if there is a hardness of heart that some people don't want to live, A jeśli jest ta zatwardziałość serca, której ludzie nie chcą się pozbyć, then even God can't do much about it. nawet Bóg niewiele może z tym zrobić. But he can work with you and your heart, Ale może pracować z Tobą nad Twoim sercem, because God always brings hope. ponieważ Bóg zawsze daje nadzieję. So I hope that you can see that if you understand the context of the Bible, Mam nadzieję, że widzicie zrozumienie kontekstu Biblii. you will understand why the Adventist Church has struggled in the Możecie, 170 years of our history with our understanding of marriage and divorce. możecie uświadomić sobie, dlaczego Kościół jakby zmagał się przez tyle lat z tym zrozumieniem rozwodu i ponownego małżeństwa. And as I told you, the last change was in 2000 in Toronto. Tak jak powiedziałem, ta ostatnia zmiana nastąpiła w Toronto w 2000 roku. And if Jesus doesn't come soon, Jeśli Jezus wkrótce nie przyjdzie, you can be sure there will be another one coming możecie być pewni, że wkrótce będzie następna zmiana. sooner or later, Wcześniej lub później. because God is always a God of hope. Ponieważ Bóg jest zawsze Bogiem nadziei. And when people go through a most heart-wrenching experience of their lives, Gdy ludzie przechodzą przez takie najtrudniejsze chwile w swoim życiu, the church needs to be there communicating grace and forgiveness. Kościół musi być tam, przekazując przebaczenie i łaskę, And not shooting the wounded. a nie strzelać w tych, którzy są już poranieni. I hope it was helpful. Mam nadzieję, że to pomaga. Daniel, bardzo dziękujemy za ten wykład. Jest to dużo więcej niż się spodziewałem. Bardzo dziękuję. I też Proszę. to pokazuje, jak Biblia dba o kobiety i jak na każdym kroku stara się zapewnić im bezpieczeństwo. I powiem szczerze, że w tekstach, które przytoczyłeś, dopiero teraz zobaczyłem tą ochronę. Zupełnie tego wcześniej nie widziałem. Jestem przekonany, że dla wielu, nawet pastorów, to co powiedziałeś było nawet zaskakujące. Także bardzo się cieszę, że podjęliśmy ten temat. Mam nadzieję, że ten wykład nie spowoduje wzrostu ilości rozwodów,
ale wręcz przeciwnie. Po prostu będziemy bardziej dbali o nasze związki, nasze relacje. Jedna rzecz, żeby ją wyjaśnić, w pewnym miejscu powiedziałeś, że jedną z przyczyn jest molestowanie dzieci poza rodziną, ale to też chodzi o molestowanie dzieci w rodzinie swojej. Yeah, but that is incest. Okej. To było w tym pierwszym podpunkcie kazirodztwo, bo to jest we własnej rodzinie. Yeah, the first a one drugi was incest, a ten drugi jest poza rodziną. and the second one was child sexual abuse, homosexual practice, and perverted sexual perversions. Okej. Yes. Dziękuję. Ciekaw jestem, ilu kolejnych wrogów mi przybędzie po tym wykładzie, bo już po wykładzie dotyczącym świąt Bożego Narodzenia miałem sporo, ale no cóż, trzeba poruszać trudne tematy otwarcie i też wsparcie, które otrzymuję od wielu osób, pokazuje, że to jest warte tego. Ja myślę, że ten wykład dzisiejszy pokazuje, jak ciągle mało wiemy o zagadnieniach, o podstawowych sprawach w naszym Kościele. I przyznam się, że powodem tego spotkania, tego wykładu jest pewna historia, która się wydarzyła kiedyś, kiedy jedna siostra opowiadała mi, jak to poszła do pastora i powiedziała, że jej mąż obciąża ją psychicznie, znęca się psychicznie. Ona już tego nie jest w stanie wytrzymać i pastor powiedział: siostro, tylko cudzołóstwo może doprowadzić do rozwodu i musisz cierpieć. I to była właśnie przyczyna tego naszego spotkania. Myślę, że jeżeli ktoś wysłuchał, mam nadzieję, że zmieni teraz zdanie, ale żeby też nie przybyło nam rozwodów, żebyśmy mimo wszystko szukali rozwiązania. I mean, there is always this fear that if we say something, tomorrow people start getting divorced because there is no greater joy in life than going through an experience of divorce. I suggest you talk to someone who got divorced. You cannot imagine the beating of the self-esteem. Wait for translation, sorry. Obawiamy się czasami, że jeżeli będziemy mieć taki wykład, to rozwodów przybędzie, ale wystarczy porozmawiać z kimś, kto przez to doświadczenie tak bolesne przechodził. As I told you, Nie wyobrażajmy sobie, że my po prostu tego chcemy. As I told you, nobody plans on ending the relationship in divorce. Tak jak powiedziałem, nikt nie planuje, że ta relacja zakończy się rozwodem. And when you can't sleep at night and you are thinking, I can't even live with the person that I chose myself. Jeżeli nie możesz spać i myślisz o tym, że nie jestem w stanie żyć z tą osobą, którą wybrałem. I can't believe that it all ended like this. Ja nie mogę w to wprost uwierzyć, że tak się to zakończyło. The trauma it causes to people. Ta trauma, która dotyka ludzi. Remember, the legalists in the time of Jesus say, we need to have these strict boundaries because otherwise everybody will enjoy sinning. Legaliści w czasach Jezusa potrzebowali tych ścisłych limitów, bo wydawało mi się, że jeżeli nie, to wszyscy będą grzeszyć. Because the legalist doesn't do things because he's convinced. He does it because somebody is forbidding doing it. Legaliści nie dlatego pewnych rzeczy nie popełniają, że ich nie chcą popełniać, ale dlatego, że ktoś ogranicza ich. And that's why this idea that tomorrow everybody will get divorced because there is nothing better under the sun than getting divorced is a complete misunderstanding of the psychological trauma that people Jeśli ktośkolwiek myśli, że jutro będzie więcej rozwodów, to wprost sobie nie wyobraża, co mówi, bo ten traumatyczny ból, przez który się przechodzi w czasie rozwodu, jest to coś, co raczej zniechęca, a nie zachęca.
My experience is that people often go the second, the third mile, even when they should see the writing on the wall and stay longer than they should. Z mojego doświadczenia wynika to, że ludzie raczej idą tą drugą i trzecią milę, zamiast przerwać wcześniej coś, co widać, że już nie będzie miało sensu. Of course, there are always people who are irresponsible, Oczywiście zawsze są osoby, które są nieodpowiedzialne, who enter into shallow relationships, które wkraczają w takie płytkie relacje, but most people take marriage and romantic relationships very seriously. ale większość ludzi podchodzi do małżeństwa bardzo poważnie. Dziękuję bardzo. Myślałem, że pojawią się jakieś pytania, ale twój wykład był tak precyzyjny, że w zasadzie nie ma pytań, są tylko podziękowania. Daniel, a jeżeli mam już jeszcze kilka minut, jeżeli mogę ciebie tak z zaskoczenia wziąć jeszcze na jedno pytanie. Powiedz, jak jest na świecie, jeżeli chodzi o kwestię Christmas, Bożego Narodzenia w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego? Wow, that's a typical cultural question. To typowe pytanie kulturowe. It depends where Adventism came and what was the response to Adventism. To zależy, skąd adwentyzm przyszedł i jaka jest odpowiedź na adwentyzm. Bo powiem tobie, że wykład na temat właśnie świąt Bożego Narodzenia, który mieliśmy tutaj na naszym kanale jakiś miesiąc temu, spowodował bardzo duże poruszenie i bardzo duże dyskusje. Mm-hmm. I'm sorry, I didn't listen to John Skripaszek. I intended, but I was, as I said, I was too busy because it's a new semester starting at New Bold and No problem. meetings at the TED, so I was not able to listen to it. Ja nie słuchałam tego wykładu Johna Skripaszka, no bo jak już mówiłem, byłem bardzo zajęty, jest nowy semestr na New Bold, więc byłem bardzo zajęty i nie mogłem to, chociaż chciałem posłuchać, ale nie mogłem. 200 years ago, 200 lat temu Epiphany was more important in Christianity than Christmas. Święto Trzech Króli było ważniejsze niż święto Bożego Narodzenia. So the Three Kings Święto Trzech Króli was more celebrated than Christmas. było bardziej obchodzone uroczyście niż Boże Narodzenie. However, if Adventism came into a very negative environment, Jednak skoro adwentyzm wkroczył w takie negatywne środowisko, the temptation on the part of Adventists was to say, we reject you and your traditions. to ta reakcja była: odrzucamy was i wszystkie wasze tradycje. And that's why you have very negative attitude toward Christmas in some countries. Stąd takie negatywne podejście w niektórych krajach do świąt Bożego Narodzenia. In other places, you have very positive, because people say, if Jesus did not come to this world, where we would be. W innych krajach to podejście jest bardziej pozytywne. Gdyby Jezus się nie narodził, mówią, to gdzie my byśmy byli? Sure, we don't know when Jesus was born. It did not happen in December. Oczywiście nie wiemy, kiedy Jezus się urodził. To nie zdarzyło się w grudniu. But if the whole world, if the whole culture around us Ale jeśli ta cała kultura wokół nas is celebrating or using this occasion, świętuje czy wykorzystuje tą okazję, why not use it for something positive? dlaczego nie wykorzystać jej do czegoś pozytywnego? As Romans used to say, Tak jak Rzymianie mówili. abusus non tollit usum. You know, abuse does not preclude, does not rule out the proper use. Złe wykorzystanie nie wyklucza dobrego wykorzystania. If you reject the religious aspects of Christmas, Jeśli odrzucisz ten religijny aspekt świąt, all that remains is just the secular, because I don't know anybody who eats worse at Christmas than during the year. Everybody eats better, rests more, and puts emphasis on relationships and family. i to te wszystkie pozostałe rzeczy są pozytywne. No przecież chyba zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę każdy z nas
Więcej wtedy zje dobrych rzeczy, więcej odpoczywa i więcej czasu spędza z rodziną. And so let's put also the God's grace into the picture and see that in the enemy's territory, to win the war, God sent a helpless baby. I wprowadźmy ten pozytywny element Jezusa Chrystusa, że w tym wrogim świecie Pan Bóg zesłał swojego Syna. Dziękuję bardzo. Trochę odbiegliśmy od tematu, ale jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za Twoje wystąpienie. Jeszcze raz przypomnę, jutro Daniel będzie miał u nas kazanie. Zapraszam bardzo serdecznie. Jak oglądacie w tej chwili nasz program, pod spodem jest hash, czyli ten płotek, jak to niektórzy mówią, goście Mariusza. Jak tam klikniecie, macie wiele innych wykładów na różne tematy. Moi goście czasami nas zaskakują, także zapraszam bardzo serdecznie. Ci, którzy oglądają to później, to polecam taką funkcję, która jest dostępna już na YouTubie, która pozwala słuchać szybciej różne materiały. To jest na komputerze, ja to stosunkowo często stosuję. Na przykład na komputerze, jak słucham, to wciskam Shift i znak większości albo mniejszości. Większy to jest przyspieszenie, a zmniejszenie prędkości to jest ten znak mniejszości. I tak samo na urządzeniach mobilnych, jak oglądacie. Tam są takie 3 kropeczki po prawej stronie u góry i możecie sobie dopasować szybkość słuchania. Ja na przykład osobiście kazania mówię bardzo powoli i podziwiam tych, którzy są w stanie to słuchać. Także można sobie w ten sposób troszeczkę zaoszczędzić czasu. Pamiętajcie, drodzy, za tydzień brat Dariusz Jankiewicz będzie miał kazanie. Myślę, że zakończymy teraz modlitwą. Daniel, mogę Ciebie prosić? May I ask you to pray for Yes. me? Let's pray. Módlmy się. Our gracious Lord, Łaskawy Panie, we are so thankful that you have forgiven each one of us when we have been unfaithful to you. dziękujemy, że przebaczyłeś nam, każdemu z nas, gdy byliśmy niewierni. All of us have turned aside. We have been like sheep that has gone astray. Każdy z nas odwrócił się jak ta owca, która odeszła. But we thank you for your cross of Calvary, Ale dziękujemy za Twój krzyż na Golgocie. that you want to break our hearts, Że chcesz nasze serca złamać and you want to draw us closer to you. i chcesz nas przyciągnąć bliżej do siebie. And I want to pray for those who are listening to this presentation and still are on YouTube or will be in the future. Panie, chcę poprosić o tych, którzy słuchają nas na YouTubie albo będą w przyszłości, That whatever is the situation of their relationships, w jakiejkolwiek relacji, w jakiejkolwiek sytuacji teraz się znajdują, that they can experience hope that you bring always into every situation. aby doświadczyli tej nadziei, którą Ty dajesz w każdej sytuacji. For those who are alone, Dla tych, którzy są samotni, for those who are in a relationship but struggling, dla tych, którzy są w pewnych związkach, ale zmagają się, and for those who are stuck in anger and guilt because things did not work out the way dla they tych, wanted. którzy tkwią w złości i w gniewie, ponieważ rzeczy nie układają się tak, jak chcieli. Thank you that you are always willing to take us back Dziękuję, że chcesz zawsze przyprowadzić nas z powrotem. and help us as a church to model that behavior. Pomóż nam jako Kościołowi wzorować się na tym przykładzie. We pray in Jesus' name. A o to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. 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 Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Do zobaczenia Zofia. jutro. Dziękuję Do zobaczenia.